Dobra, robimy test. Czy w jednym z najbardziej nowoczesnych miast Bliskiego Wschodu da się funkcjonować bez samochodu? Dzisiaj sprawdzam to w praktyce. Zostawiam samochód i cały dzień poruszam się komunikacją miejską, czyli bus, metro i Uber. Sprawdzimy, jakie realne możliwości są faktycznie w tym mieście. Plan jest prosty. Planuję dzisiaj dojechać do Katara Cultural Village i przy okazji pokazać Wam, jak piękna jest ta okolica. Jeszcze przed wyjściem muszę napić się wody, bo przypomniało mi się, że przecież jest Ramadan i nigdzie na dworze nie będę miała takiej możliwości, ponieważ oni tutaj aktualnie nie piją od wschodu do zachodu słońca oraz nie jedzą w tym czasie. Wiele osób podkreśla, że w Doha transport publiczny jest bardzo nowoczesny, klimatyzowany i czysty. No dzisiaj sobie sprawdzimy, czy faktycznie tak jest. Wiecie, infrastruktura na samym początku robi bardzo dobre wrażenie, jednak te drogi są bardzo szerokie, jest ich dość sporo oraz jest bardzo dobrze rozwinięta w teorii sieć metra. No, w moim przypadku aktualnie logistyka jest dość przemyślana, ponieważ przystanek znajduje się dość blisko mojego domu, co niestety nie wszędzie tak jest. Nie wszystkie osiedla mają taką dogodność, ale nie wszystkie osiedla Ja na szczęście przystanek mam dość blisko bloku, co jest bardzo wygodne, ale niestety bardzo dużo osiedli nie ma takiego komfortu i nie mają połączenia z komunikacją miejską, z tego co zauważyłam. Autobusy są czyste i klimatyzowane. Czasami nawet za bardzo, bo wręcz nieprzyjemny czasami jest zapach, jeśli ta klimatyzacja jest za mocna. Mój autobus jeździ co 12 minut. Na przystankach nie ma rozkładów jazdy. Jeśli chcecie sobie sprawdzić, co ile jedzie dany autobus, to polecam wejść na przykład na stronę metra, jeśli jest autobus metrowy, bądź na stronę Carwy, jeśli autobus jest Carwy. Po czym to rozpoznać? Autobusy metra są takie charakterystyczne czerwone, a autobusy Carwy są niebieskie. Nie mam doświadczenia z autobusami Carwy, mam doświadczenie tylko z autobusami metra. Jeśli chodzi o przejazd, wydaje mi się, że na całej Perle autobusy są za darmo. Nie wiem, jak wygląda to poza Perłą, jeśli macie kartę z metra. I tu wydaje mi się, że chodzi o kartę na doładowanie, a nie Daily Pass. Niestety tego nie wiem, więc to byście musieli sobie zweryfikować. Z takich ciekawostek też, jeśli chodzi o te przesiadki, to jeśli na przykład jedziecie sobie metrem i przesiadacie się na tramwaj w Lusail i zmieścicie się w krótkim limicie czasu, co prawda, ale spokojnie jesteście w stanie się przemieścić z punktu A do punktu B, to płacicie tylko za jeden przejazd, nie płacicie za 2 przejazdy, co jest według mnie też bardzo fajną opcją i wychodzi taniej. Jeśli chodzi o liczbę pasażerów, nie mam za dużego doświadczenia, jeździłam tylko tym autobusem, no i tutaj w zależności od pory dnia czasami jest pusty, a czasami jest full, jeśli są już godziny szczytu. Ja mam standardowy przystanek, często też są przystanki klimatyzowane. Tam z przodu widać, na jakim jesteśmy przystanku oraz cała trasa przejazdu.
miejsce przede mną to jest jedno z miejsc, w których można podjeżdżać samochodem i kupować w restauracjach bez wychodzenia z tego samochodu. Dość popularne tutaj w Katarze, jak zdążyłam zauważyć. Nie, powiem Wam, wysiadłam sobie właśnie pod stacją metra Lektafia, wysiadłam z busa. No i na pewno powiem o tym nieraz, ale jeżdżenie tutaj busem bądź Uberem to jest naprawdę przeżycie. Oni mają tak specyficzny styl jazdy, że bardzo często jak wysiadam właśnie z tych pojazdów, to mi jest tak niedobrze. A wracając jeszcze do tematu właśnie przystanków, to bardzo często widzę w internecie, że pokazują Wam klimatyzowane przystanki, że Doha, czy z nich po prostu słynie. No, wbrew pozorom za dużo takich przystanków na swojej trasie nie trafiłam. Bardziej w takich miejscach właśnie turystycznych. Raczej większość przystanków wygląda tak, jak pokazałam Wam wcześniej na tym filmiku, gdy wsiadałam do swojego autobusu. Jeśli chodzi o metra, to są one bardzo charakterystyczne, jeśli chodzi o swój wygląd. Wszystkie mają bardzo taki ciekawy kształt budynku, są one klimatyzowane i czyste i bardzo zadbane, co zaraz zresztą sami zobaczycie w środku, jak do niego wejdę. Tutaj są 3 linie metra, które właśnie zabierają Was w główne punkty tego kraju, tego miasta. Tak przyjemnie, chłodno, na dworze jest już tak ciepło, a dopiero się wiosna zaczyna. Teraz wjeżdżam sobie w część, gdzie są tramwaje też do Lusaila, więc jeśli ktoś na przykład podróżowałby, chciałby jechać, zwiedzić Lusail metrem, to w tej części spokojnie to na stację Lektafia może się przesiąść. A my idziemy prosto na metro. Wszystko tu jest bardzo dobrze oznakowane, więc spokojnie nie zgubicie się. Tak jak mówiłam, żeby tu przejechać, trzeba mieć kartę. Zazwyczaj kupuje się ją tutaj w automatach, bo tu akurat jest punkt obsługi. Możecie skorzystać na przykład z Daily Passa. Dla dorosłego on kosztuje 6 riali, dla dziecka też 6, jak widzę. Bądź z Gold Cluba, który kosztuje 30. Ja korzystam osobiście z travel kart takiej na doładowanie. Weekly 40. Służy do doładowania, bo częściej po prostu jeżdżę. Kosztuje ona 10 zł za wyrobienie i po prostu doładowujecie sobie kwotą, jaką chcecie i ona jest chyba przez 5 lat dostępna. Z tego co wiem, mogę normalnie ją zarejestrować, więc jeśli ją zgubię, to też się nic nie dzieje. Jeszcze co nie powiedziałam, przejazd kosztuje 2 riale, czyli około 2 zł. Tak wygląda ta moja karta. Zapomniałam coś wam powiedzieć jeszcze. I z takich moich doświadczeń, to jeśli chodzi o te automaty, warto mieć ze sobą kartę fizyczną albo gotówkę, bo mi czasami nie przechodzi płatność telefonem. Nie wiem, od czego to zależy, ale zdarzał mi się ten problem. Odbijacie kartę na wejściu, jeśli chodzi o metro. Jeśli chodzi o przejazd tramwajem, jakbyście chcieli jechać na przykład do Lusailu, to odbija się przy drzwiach wejściowych na wejściu i na wyjściu. Tutaj są te bramki, więc jeśli w międzyczasie potrzebujecie się na przykład przesiadać z czerwonej linii na przykład na zieloną, czy tam na żółtą, to tylko raz się odbijacie na wejściu na bramkach i na wyjściu, gdy kończycie swoją podróż. Wszystko jest tutaj bardzo czytelne. My sobie będziemy jechać. Pokażę wam, jak to wygląda.
z Lektafii i tutaj na znaczkach widzicie właśnie, że jest ten różowy i pomarańczowy, to są tramwaje, a my będziemy jechali na Katarę, czyli stację obok. Na tych stacjach możecie się przesiadać, to są stacje przesiadkowe, tą linią dojedziecie również na lotnisko. Po czym to poznacie? No oczywiście poznacie to po tablicach, którą tutaj jest bardziej wypełniona, więc mogę Wam pokazać, jak to wygląda. Jeśli chodzi o samo w sobie metro, to fajnie, że nie ma wejścia jakby na tory, wszystko jest za szkłem. Mamy u góry tutaj napisy, gdzie jaki wagon podjedzie. Tu akurat mamy wagon na przykład standard. Patrzę, czy z drugiej strony. No i tak sobie właśnie idziemy. Jeśli chodzi o wagon standardowy, no to mogą wejść do niego wszyscy. Jeśli chodzi o pozostałe wagony, to będzie to wagon familii, o tutaj jest widoczny, gdzie wchodzą właśnie rodziny, czy tam pary na przykład jak są razem. Oraz mamy jeszcze wagon z Goldu. I on ma oddzielne swoje wejście. Oczywiście też możecie wejść do niego normalnie, standardowo, tak jak wszędzie byście chcieli. Wszędzie praktycznie są ubikacje. Tutaj chyba akurat są u góry. Jeszcze z takich ciekawostek to dość często są kontrole w tych metrach i sprawdzają karty, czy faktycznie się odbyłeś. Chodzi o obsługa i musicie dać jej swoją kartę i ona sobie weryfikuje, czy jest ona odbita, czy nie. Wygląda wagon Gold, jakbyście byli ciekawi. Doors closing. Stand clear. جارفا الأبواب اترك مسافة كافية. Problemem są też godziny szczytu, bo w godzinach szczytu jest tutaj bardzo tłoczno. Teraz za mną widzicie pustkę. Uwierzcie mi, za jakieś 3 godziny tu nie będzie przestrzeni, żeby w ogóle stanąć. No i kurczę, wejście do wagonu wtedy to jest po prostu rozpychanie się łokciami, bo niektóre nacje, nie wiem jak to określić, no, nie mają kultury we krwi jak Europejczycy i po prostu ładują się, delikatnie mówiąc, jak bydło do tego wagonu. I tutaj nie ma, czy jesteś kobietą, mężczyzną, dzieckiem, po prostu jest jeden wielki chaos wtedy. Aktualnie wychodzę z metra na stacji Katara i fajnie, jeśli jesteście turystami, bo wychodzicie bezpośrednio w Katara Cultural Village, co jest bardzo wygodne, nie musicie nigdzie kręcić się, więc macie od razu wyjście bezpośrednio w docelowe miejsce. Z takich informacji dla turystów, jak wychodzicie z metra, jeśli pójdziecie w drzwi po prawej, to wyjdziecie sobie na parking i w galerii handlowej, a w lewo wychodzicie sobie bezpośrednio na dworze, bo często ludzie się mylą i idą do tej galerii i potem jest problem się z niej wydostać. Po lewej mamy Katara Hills, bardzo ładne miejsce, ładny widok z góry jest, tam są też jeziorka oraz taka, to jest znana restauracja z widokiem. Tutaj po prawej mamy galerię handlową, tutaj zapomniałam nazwy.
przodu przede mną ten prezent to jest Muzeum dla Dzieci. Z tego co wiem, to jest to taki odpowiednik naszego Kopernika w Warszawie. Aczkolwiek nie potwierdzę w 100%, bo mnie tam nie było. Jeszcze ciekawsze miejsce to tam z tyłu, teraz Wam pokażę, o które mi chodzi. O, to jest, z tej strony tego nie widać, potem tam podejdę bliżej. To jest klub sokolników i ten budynek przypomina kształtem tą taką czapeczkę, co się daje na sokoły. Ale my pójdziemy sobie od przodu i poopowiadam Wam co nieco o tym miejscu więcej. Co to jest za miejsce? Pierwszy raz jak tu przyjechałam, to miałam wrażenie, że to jest scenografia filmowa, a nie prawdziwe miejsce. Ogólnie powstało jako miejsce kulturalne. Jest tutaj dość sporo muzeów, małych jakichś takich galerii. Bywa się tu dużo festiwali i takich po prostu wydarzeń kulturalnych. Znajduje się tu też kino czy planetarium oraz jest też publiczna plaża. Mam nadzieję, że będzie coś widać, bo widzę, że coś już jest pozasłaniane. Pewnie znowu szykują to pod jakieś wydarzenie, bo co tu idę, to zawsze się tu coś dzieje i zawsze coś przemieniają, zmieniają, robią coś nowego. Więc zobaczymy, czy będę w stanie Wam coś w ogóle dzisiaj pokazać ciekawego tutaj. Mam nadzieję, że tak. Z takich fajnych udogodnień tutaj to te kratki, które widzicie tu wszędzie w chodnikach. To nie są kratki do odpływu wody, tylko to jest klimatyzacja i powiem Wam, że aktualnie przy takiej temperaturze jest to po prostu rewelacyjne rozwiązanie. Ten budynek po lewej to jest galeria handlowa, dość taka, powiedziałabym, luksusowa. Ja Cię podjeżdżają pod nie Rolls Royce i ogólnie taki standard klienta, więc nie na mój budżet. Teraz tu jest bardzo pusto, ale wieczorami, jak tu przyjdziecie, te wszystkie restauracje po bokach są pełne. Tu po prostu czasami nie da się wieczorem przejść. Bardzo lokalnie lubią tu przyjeżdżać, się stołować. No, ale nie dziwię się im, bo jest tu naprawdę bardzo ładnie. Teraz widzę, że postawili te rzeźby nie tak dawno, jak był ten budynek po lewej. To był na nim taki fajny monster dmuchany. Cały był w takich mackach, jak ośmiornicy. Jak znajdę zdjęcie, to Wam wrzucę, bo naprawdę fajnie to wyglądało. Bardzo lubię to miejsce, bardzo jest ładne i kurczę, no wygląda jakby to było coś od dawna, a tak naprawdę to jest wszystko stworzone i bardzo precyzyjnie zaplanowane. Tu w tym budynku jest bardzo ładny sufit, też takie bardzo instagramowe miejsce. Cerując tutaj jest taka mieszanka stylów, bo tam z przodu jeszcze tam nie dotarliśmy. Tradycyjne łuki, arabski styl. A znowu z tyłu za mną nowoczesne galerie, takie designerskie restauracje. Katar bardzo potrafi fajnie przeplatać taką sztukę z nowoczesnością, a zarazem ta sztuka też nie jest taka standardowa. Oni bardzo lubią jakieś karykatury, widzę, że bardzo lubią murale na przykład. Tutaj też zobaczycie, będzie ich dość sporo, nawet pokażę Wam teraz przede mną. Też jest widoczny mural. Mam nadzieję, że go widzicie, tego chłopaka grającego w piłkę. Teraz idziemy i pokażę Wam dwa meczety,
które są bardzo ładne. Jeden to jest błękitny meczet. Charakteryzują go takie bogato zdobione mozaiki oraz dekoracyjne detale inspirowane właśnie sztuką perską i turecką. A trochę dalej jest złoty meczet. On jest troszkę mniejszy i pokryty takimi złotymi płytkami i jest tak bardzo robi wrażenie. To jest ten błękitny meczet. Jest Ramadan, więc nie będę wchodzić do środka, ale pokażę Wam zdjęcie, jak wygląda w środku, bo spokojnie możecie jako turyści sobie wejść i zobaczyć. Mężczyźni mogą wejść od przodu, a kobiety mają wejście z drugiej strony. Zaraz Wam pokażę gdzie. Plusem wszystkich miejsc turystycznych tutaj i ich religii jest to, że wszędzie macie toalety. Wszędzie skorzystacie za darmo z ubikacji. Nie chcę nagrywać za bardzo ludzi, bo dużo się modli. Wejście dla kobiet jest z lewej strony, a wejście dla mężczyzn jest od przodu. Budynek przed nami to jest amfiteatr i mieści on 5000 osób i oczywiście też jest klimatyzowany, bo jakby mogło być tutaj inaczej. I z niego jest bardzo ładny widok na zatokę. Jak uda się, to wejdziemy na niego, bo czasami coś szykują i nie zawsze mam taką możliwość. Tak jak mówiłam, jest Ramadan, więc niestety nie napijemy się żadnej kawy ani lemoniady, bo większość restauracji jest pozamykanych albo pozasłanianych, więc i tak nie byłoby żadnego ładnego widoku. Szkoda. Teraz idziemy do tego złotego meczetu. Niech Was nie zmyli to, że tu jest teraz tak mało ludzi, bo teraz są głównie turyści. Wieczorem jak tu przyjedziecie, to się nie da po prostu przejść. O, a z przodu już widać złoty meczet. No, on jest troszkę mniejszy, ale też jest śliczny. Kurczę, nie miałam okazji wejść do niego do środka. Szczerze, nawet nie wiem, gdzie jest za bardzo wejście. Może sobie obejdę z boczku, może gdzieś będzie widać, jak wygląda przez okno. No, tu drzwi chyba są zamknięte. Nie wiem, czy on jest w użytku, czy tylko jest po prostu w formie ozdobnej to zrobione. No, ubikacje są. One to są. O, jest wieża, jest minaret. Dobra, nie będę. Ludzie się modlą, to nie będę nagrywała. Chcę wejść teraz do amfiteatru, tylko zgubiłam wejście. A wszystkie, które znajduję, są zastawione, więc nie wiem, czy uda się tam wejść, ale za to pokażę Wam, jaki mi się ładny widok wyłonił przed oczami. Zobaczcie, czekajcie, bo tu jeszcze nie będzie dobrze widać. Patrzcie na to. Jacie. Piękny kolor wody dzisiaj jest, kurde. Po lewej restauracja, boho. Kurczę, te schody mega wyglądają nocą. Nie mam okazji teraz tego nagrać. Dobra, idziemy szukać tego wejścia. Albo zrobimy inaczej. Spróbujemy wbić się po schodach od przodu. Nie chce mi się cofać. O, tak jak mówiłam, znowu było jakieś wydarzenie. Coś rozkładają. Coś chyba z końmi było jakieś wydarzenie. Ale nie dam sobie ręki uciąć, bo powiem Wam, że to jest tyle tych wydarzeń, że ja nad nimi nie nadążam. Kurczę, wejście chyba do amfiteatru jest zamknięte, ale pokażę Wam go z innej strony. Jak nie, wiecie, jak to się mówi, jak nie drzwiami, to oknami. Dajcie mi chwilę. Musicie mi wierzyć, ale ten amfiteatr jest klimatyzowany też. I zobaczcie, jaki ludzie mają widok. O, czekajcie, jeszcze Wam go bardziej pokażę z murka. Bliżej.
Tak wygląda. Nie da się niestety wejść, jak widzę, nic nie chodzi. Ale zobaczcie, jaki jest widok z widowni. No, pięknie to wygląda. Po lewej to piękne Boho. Idę Wam pokazać widoki. Mam nadzieję, że mnie nie przegonią za tego płotu, bo tam potem z prawej już jest plaża płatna, więc na pewno nie pozwolą podejść mi do murka. Więc zrobię szybki szpil z widokami, ale widzę, że ochroniarz stoi, więc mi nie pozwoli. Po prawej jest West Bay, czyli ta cała strefa z wieżowcami, a po lewej jest Perła. Tam zaczynaliśmy dzisiaj swoją podróż. Dzisiaj jest bardzo mgliście, więc nie za dobrze widać, ale kurczę, no powiedzcie sami, czy te łódki i ta woda nie wyglądają dzisiaj pięknie. Pan ochroniarz na szczęście mnie nie przegonił, więc mogłam podejść, bo tutaj z tymi ochroniarzami czasami równie bywa. Wiecie, jak Was przegonią, to udawajcie, że nie rozumiecie. Każdy mówi w innym języku. 90% ludzi tutaj jest przyjezdnych, więc ja i tak go nie rozumiem. Ja nie umiem angielskiego. W takich miejscach zawsze trzeba robić z siebie głupka. Pokażę Wam bliżej te Boho, bo te schody są naprawdę też piękne. Wszystko tu jest piękne, bardzo ciekawe doświadczenie tutaj się poruszać. To jest tak nienaturalne w swoim wyglądzie, że aż po prostu, no tak jak mówiłam, masz wrażenie, że chodzisz po planie filmowym. Oczywiście jest też alternatywa do busu i metra i jest to Uber oczywiście. Jest tu bardzo opłacalny, tani. Przyjedzie po Was bardzo szybko. Myślę, że tak zazwyczaj to jest parę minut, średnio myślę minuta, dwie, bo oni są w bardzo dużej ilości na mieście i są dosłownie wszędzie. Nie wiem, czy czekałam nawet kiedykolwiek dłużej niż 4 minuty. Przynajmniej w tych rejonach, gdzie aktualnie się znajdujemy. Jeśli chodzi o cenę, tutaj w rejonach turystycznych, to za przejazd nastawiałabym się na takie 10-20 zł. Więc uważam, że jest to bardzo rozsądna cena, jeśli patrzy się też na odległości, jakie ten Uber pokonuje tutaj. Ceny podaję w Uberze X. Jeśli chodzi o kategorię, to oczywiście mamy tego Premium, Komforta czy XL-kę. Czasami jeśli ktoś jest z psem, to mogą Wam nie chcieć zabrać tego psa, ale jeśli jeździcie turystycznie, no to raczej ten problem Was ominie. Minus ich styl jazdy. Kurczę, powiem Wam, no to jest minus. Naprawdę oni potrafią tak chaotycznie jeździć, że ja czasami jak z nimi jadę, to delikatnie mówiąc boję się, czy przeżyję. Oni nie używają kierunkowskazów, trąbią po sobie, zajeżdżają sobie. No już kurde, jeden wielki chaos, no ale no coś za coś, no. Sobie na chwilkę usiąść, bo się zrobiło ciepło. Co prawda jest tylko 28 stopni z tego, co sprawdzałam, ale tutaj to odczuwam bardzo. Tym bardziej, że nie mogę iść się napić, bo jest ten Ramadan. Więc nawet jeśli kupię sobie picie, to nie mogę go tu wypić publicznie, bo zaraz mnie przegonią. O jedzeniu też można zapomnieć. Ale co tam, przeżyję. Bo oczywiście ten część, którą teraz z Wami przeszłam, to normalnie ona jest cała rozłożona w stolikach i w krzesłach i jest, bo to są restauracje normalnie, więc duży teren jest pokryty po prostu powierzchnią tą restauracyjną, no ale ze względu na to, że aktualnie jest ten czas jaki jest, to wszystko jest pochowane i zamknięte. Stawiają one głowy, a stworzone są z odpadów metalowych. W Katarze, jak mówiłam, jest bardzo dużo różnych tego typu instalacji. To miejsce tutaj to jest plaża, ona jest
płatna. Jest to chyba jedyna plaża w Katarze, która ma restrykcyjny dress code, więc na nią nie można się rozbierać, tam kobieta do bikini, a mężczyzna do shortów, ale tak z ciekawostek, jeśli właśnie planujecie na niej odpoczywać, no to miejcie to na uwadze. Wybierzcie sobie wtedy inne plaże, na przykład w West Bayu, gdzie możecie korzystać z nich normalnie. I teraz takie najważniejsze pytanie, jeśli chodzi o transport. Czy metro i bus wystarczy? Powiem tak, z perspektywy turysty spokojnie. Metro dojeżdża bardzo dużo punktów takich turystycznych, a jeśli nie, no to macie też opcję Ubera. Jeśli chodzi o mieszkańców, zdecydowanie jest to za mało. Jeśli planujecie na przykład tu przeprowadzkę, musicie nastawić się na to, że ten samochód jednak zostanie kupiony. Dużo usług jest porozrzucanych po tym kraju, a między tymi punktami są wbrew pozorom bardzo duże odległości. Więc uważam, że samochód jednak zostaje najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o mieszkańców. Jeśli chodzi o turystów, metro i Uber też będzie wygodną opcją, tak jak bus. Aczkolwiek busa jest tu dużo mniej, więc nie skupiałabym się na transporcie nim aż tak bardzo. Fajnie trafiłam akurat przy dużej ilości z modlitwy, więc mogę Wam pokazać jeszcze raz to miejsce bez ludzi. Tam z lewej, tam jest wejście do metra, tamtędy przyjechaliśmy. Tu widać, jak Katara Hill powstała. W jaki sposób rosną te rośliny na niej. A ja idę teraz na górę i pokażę Wam widok z góry, jak wygląda. Katarzy mają fioła na punkcie sokolnictwa i ten budynek to chyba klub sokolnictwa. Nie jestem pewna, bo nie umiem za bardzo znaleźć informacji o tym, ale ogólnie swoim wyglądem on przypomina ten taki kapturek. Internet mi mówi, że to się nazywa karnal na głowę, co się daje sokołom. Miałem mniejszy stres, na przykład podczas podróży samochodem, czy ogólnie podczas transportu. Sprawdzam, ile kosztuje przejazd teraz do domu Uberem mój. Za taki odcinek wychodzi mi 14,90 Uberem X, więc wydaje mi się, że to jest naprawdę przystępna cena. Podsumowując, czy transport w Katarze jest idealny? Technicznie bardzo nowoczesny. Jakaś mucha mi lata. Metro działa świetnie, autobusy są czyste, a Ubery szybkie. Ale jednak całe miasto wciąż kręci się wokół samochodu. Czy da się żyć bez auta? No da się. Ale czy jest to najwygodniejsze rozwiązanie? No niekoniecznie. Dla turysty system jest świetny. Dla osoby mieszkającej tutaj, no jednak auto daje większą swobodę. Dajcie znać, czy w Waszych miastach da się funkcjonować bez samochodu.